dzisiejszym odcinku Luke Skywalker w stroju z Endoru. Unikatowe figurki pozostałych bohaterów z Endoru. Na koniec, jak przerobić Luke'a Skywalkera na rodiańskiego zbrodniarza wojennego. Hello there, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na przegląd książeczki od wydawnictwa Amit pod tytułem Największy Mistrz Jedi. Zawiera ona figurkę Luke'a Skywalkera, tytułowego Największego Mistrza Jedi. Na okładce mamy klasycznie logo LEGO Star Wars, tak jak ostatnio przy książeczkach mamy takie kółko jakby, w którym jest zawarta informacja po prostu czego dotyczy książka. W tym wypadku jest to Powrót Jedi, jest oczywiście tytuł Największy Mistrz Jedi. Ten Mistrz Jedi też jest narysowany, jest to oczywiście Luke Skywalker, a jego figurkę dostajemy w takim oto blistrze. Instrukcja składania, informacje o Luke'u Skywalkerze, masa łamigłówek oraz kilka komiksów. Warto wspomnieć, że w całej książeczce pojawia się naprawdę bardzo dużo fajnych i unikatowych minifigurek. Książkę oczywiście poleca największy ekspert od Star Warsów. Więc zanim kupicie, to poważnie się zastanówcie. Tylnia okładka to klasycznie książki, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Ze Star Warsów jest to Greef Karga, Scout Trooper oraz Han Solo. No i oczywiście właśnie nasz Luke. Więc ten Luke w sumie tutaj się tak trochę dopasowuje do tego szturmowca Scouta, bo możemy sobie zrobić taką biedniejszą wersję dioramki z Endoru. Tak jak wcześniej wspominałem, figurkę dostajemy w takim oto blistrze. Jak widzicie, ten mój jest trochę pognieciony. A w blistrze mamy naprawdę bardzo dużo zawartości. Książkę kupiłem za około 15 zł, jest to taniej niż gazetka o 5 zł. No a w gazetce zazwyczaj dostajemy samą figurkę, ewentualnie Freebie ostatnio i Gonga. Jeśli ktoś nie widział recenzji, link w prawym górnym rogu. No a tutaj 5 zł taniej dostajemy Luke'a, a poza tym jeszcze taką stertę klocków, z której możemy zbudować mikrośmigacz. Jak mówimy o mikrośmigaczu, to od razu go sobie omówmy. Powiem wam szczerze, że jest on zbudowany po prostu poprawnie, w sensie możemy tutaj posadzić naszą figurkę, no i po prostu nie wygląda to ani jakoś strasznie dobrze, ani też strasznie źle. Oczywiście nie ma tutaj żadnych jakichś unikatowych, ciekawszych elementów, no i nie ma też żadnych nadruków. Oto Luke Skywalker. Rycerz Jedi, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Według autora nawet największy mistrz Jedi, chociaż w sumie kiedy działa się 6. część, no to on był po prostu rycerzem, nie jakimś tam wielkim mistrzem. No dobra, nie będę się czepiać. Jest on oczywiście znany z oryginalnej trylogii i naprawdę masy różnych książek, komiksów. Tutaj dostajemy akurat jego konkretną wersję z Endoru, kiedy rebelianci po prostu wylądowali na Księżycu, żeby zniszczyć generator tarczy. Luke! Luke! Minifigurka jest zrobiona bardzo fajnie. Dostaje on nadrukowane nóżki, co też jest na plus. Nawet mamy nadrukowany kawałek jego czarnych spodni, no bo on w sumie miał tutaj nałożone takie jakby poncho, a spodnie normalne i strój miał pod tym czarne. Tors również jest to nadruk tego poncho i pasa. Szkoda tylko, że nie jest to tak jak u starszej figurki, na przykład Lei, którą później wam jeszcze pokażę, że nie jest to po prostu element materiałowy, tylko że jest to taki oto najzwyklejszy nadruk. No ale i tak nadruk wygląda całkiem estetycznie i ładnie się prezentuje. Oczywiście charakterystycznie dla Luke'a jedna rękawica, w sensie jedna ręka jest z rękawicą, konkretnie czarną, a druga jest bez. Główka to akurat główka klasycznego Luke'a, tutaj no po prostu nie ma co za bardzo omawiać, jedna uśmiechnięta, druga trochę bardziej zła. No i co do włosów, jest to trochę minus, no bo uważam, że Luke powinien dostać tutaj hełm taki jak dostał w dioramce. No niestety ten hełm jest dosyć drogim elementem, więc może być ciężko z jego dokupieniem. Na szkole dostajemy tutaj włosy, a jak dają nam włosy, to mogli dać nam chociaż nowe włosy do Luke'a, ponieważ Luke w dioramce z pojedynku na Gwieździe Śmierci dostał nowy mod włosów, właśnie ta wersja z epizodu 6. No a tutaj nie dostajemy ani hełmu, ani nowych włosów. Warto też wspomnieć o jego wyposażeniu, czyli klasycznym zielonym mieczu świetlnym. Panie Luke!
Znalazłem jeszcze 2 wraki. I to też. Tak się prezentuje Luke z Endoru obok swojej poprzedniej wersji. Poprzednia wersja była bardzo niedawno, konkretnie w 1999. Jak widzicie, ma on tu jeszcze w ogóle żółty kolor skóry. No i co ciekawe, też nadrukowane poncho, więc nie tylko ten ma nadrukowane, po prostu nie było żadnego Luke'a z materiałowym poncho, była tylko Leia. No ale tak czy siak, obydwie figurki są całkiem fajne, myślę, że jakoś strasznie nie ma co tutaj porównywać, no bo wiadomo, jest różnica tych ponad 20 lat, więc wiadomo, który lepiej wygląda. No dobra, a teraz zgodnie z zapowiedzią, z obietnicą, pokażę wam moich pozostałych rebeliantów z Endora. Tam są! Jeszcze tu! Na pierwszy ogień idzie wspomniana już Leia. Jak widzicie, ma ona to materiałowe poncho. Uważam, że jest to akurat rozwiązanie o wiele lepsze do tych minifigurek i fajnie się to prezentuje. Dałem jej też customowy blaster E11 oraz nóżki dual moldy. Widziałem! Czekaj, Leia! Chewbacca, co tu dużo mówić, jest to po prostu Chewbacca, nie ma on nic w sumie unikatowego, no Chewbacca jak Chewbacca, zwykła, najzwyklejsza jego wersja. Dalej jest Rebeliant, który wygląda trochę jak Rex, był on w sumie w tym samym zestawie co Leia, Han, Chewbacca, konkretnie w promie Tyridium. No i dostaje on przede wszystkim ten hełm, który dostawał Luke właśnie w dioramce. Szkoda, że tak jak mówię, nie ma jej też w książce, ponieważ te elementy naprawdę osiągają wysokie ceny. Mówiłem, że tu jest niebezpiecznie. Taki sam hełm ma też jego przyjaciel, również komandos rebelii z tego samego zestawu. Załatwimy to z Chewiem. Wy zostańcie. Byle cicho. Może ich tam być więcej. Hej! Znasz mnie. No i na koniec Han Solo. Ma on taki oto fajny płaszcz, jest on oczywiście nadrukowany, ale płaszcze w LEGO to akurat zawsze są nadrukowane. Szkoda tylko, że jest on nadrukowany tylko na przodzie nóżek, no a nie też na boku i tyle. No bo trochę to dziwnie wygląda, jakby on tak się kończył. Tak czy siak torc jest w sumie zrobiony w kolorze, więc tutaj akurat wygląda, jakby był na całą długość, a na nóżkach tak on się po prostu kończy. W figurce dałem też trochę nowsze włosy, żeby pasował do moich pozostałych figurek Hana. Na koniec zostawiłem głównego bohatera dzisiejszego odcinka. Jest to oczywiście Rodianin. Ja kupiłem sobie takich Luke'ów z książeczki 2, bo jednego chciałem przerobić na jakiegoś rebelianta. Niestety nie dostaję on tutaj hełmu, więc było ciężko, po prostu dziwnie by wyglądała figurka z włosami zamiast hełmu. Więc co wykombinowałem? Zrobiłem z niego kogoś, kto nie nosi hełmu, konkretnie Rodianina. Zamieniłem dłonie na zielone oraz dałem główkę. Poza tym dostał też on taki plecak, w sumie dosyć klasyczny, oraz blaster używany często przez rebeliantów. Napiszcie, co wy o tym uważacie. Podsumowując, myślę, że książeczka, albo raczej w sumie sama figurka jest bardzo fajna i dobrze, że możemy sobie ją kupić za te około 15 zł, no bo wcześniej była ona unikatowa. Szkoda tylko, że nie jest to taka figurka, jaką dostajemy w zestawie, no bo nie dostaje on po prostu tego hełmu, no a to jest chyba najważniejszy element i po prostu najdroższy z całej minifigurki. Więc to jest akurat duży minus. Szkoda też, że dostajemy stary mold włosów zamiast tego nowego, ale i tak nie narzekam, bo fajnie, że ta figurka tu trafiła. Jeśli ktoś nie chce kupować dioramki, to Leia jeszcze trafia do kalendarza adwentowego, więc można sobie te dwie figurki łatwo skompletować. Tak jak wcześniej mówiłem, ja sobie jedną kupiłem pod przerobienie, może jeszcze w przyszłości pokombinuję na przykład z jeszcze jedną, ale to się zobaczy, na razie tych dwóch mi wystarczy. Napiszcie, czy wy kupujecie książeczkę, czy może macie już na przykład figurkę z dioramki, a ja się już z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.